no to było to wow, po prostu wow, 100 watów i tak, no nigdy nie patrzyłem na to wszystko w taki sposób, że nie, o, bo tamten to ma więcej ode mnie, ma lepiej, to nie wiem, zaraz trzeba zrobić, żeby on nie miał albo coś, nie. Pieniądze z nieba nie spadają. One je się zdobywa ciężką pracą, wytrwałością, dążeniem właśnie do celu. Mental. Właśnie to podejście mentalne do wszystkiego. A w budynku jest alarm? No jest. A w budynku jest monitoring? No jest. A internet jest? No jest. No a jakieś pompki obiegowe do wody są? No są. Ja mówię, no to tak. No ja mówię tak, no nic nie pobiera, no to skąd te rachunki macie, nie? Ale pół kilowata przez 24 godziny, no to jest 12 kWh. Bo później jest tak, że wy coś zrobicie tanio, a potem jest 100 pytań dlaczego to nie działa, a jak to połączyć, a dlaczego to się nie da skonfigurować, a dlaczego mi to działa niestabilnie, a tu się rozjeżdża. No i to jest właśnie życie i zamknięcie was w tej bańce systemowej, którą trzeba tak no, słuchajcie, dzisiaj trochę takiej innej scenerii, trochę to bałaganu, ale też nie chciałem, żeby było ciągle tak samo, więc trochę takie może urozmaicenie, ale to jakby dzisiaj nie o tym. Natomiast dzisiaj chciałem się zająć takim tematem, który wielu z was nurtuje i też często zadajecie mi takie pytania w komentarzach, maile piszecie i tak dalej. Mówicie, bo te magazyny tak montujesz, a skąd na to wszystko pieniądze, przecież to jest drogie, to kosztuje masę pieniędzy, to się nie zwraca, to miliony w cudzysłowie, prawda, i tak dalej. Czy u siebie robisz, czy tam u kogoś. Słuchajcie, ja wiem, że magazyny nie są tanie. Jasne. Natomiast postanowiłem wam jakby powiedzieć, od czego zacząć, bo wielu osobom się wydaje, że to jest tak, że trzeba sobie od razu zamontować system za 900 tysięcy plus pierdoły, tak, jak to już wiecie, żeby mieć off-grida i tak dalej. Nie trzeba. I ja wam powiem, od czego ja zaczynałem, jak ja to planowałem. Będzie tam też jakieś tam przebitki drobne widzieć mniej więcej. Słuchajcie, moim marzeniem zawsze było być niezależnym, już od dziecka. I jakby wtedy sobie postanowiłem w wieku 12 lat, że kiedyś jak będę dorosły, zbuduję swój dom, to ten dom będzie domem bez rachunków, domem całkowicie niezależnym. Ja już o tym kiedyś wspominałem, tak, że to się stało dzięki temu, że mój tata zabrał mnie na targi, gdzie po raz pierwszy zobaczyłem panel fotowoltaiczny, Sharpa wtedy. On miał, wtedy pamiętam, 100 watów, to był 1992 rok. No to było to wow, po prostu wow, 100 watów. I tak w ogóle ja pierwotnie nawet nie wiedziałem, co to jest. I ja zapytałem mój tatę, mówię, co to jest? Tata, słuchaj, takie stoi fajnie tutaj, nie? Tam jakieś 100 watów. A właśnie on mi powiedział, że no tak, to jest panel fotowoltaiczny, to służy do generowania energii ze słońca i to tam można mieć taki prąd właśnie po prostu ze słońca, tak? I ja powiem, to rewelacja, to jest coś niesamowitego, tak? Mówię, jak będę kiedyś właśnie dorosły, to ja sobie zrobię taką instalację, zrobię taki budynek i on będzie całkowicie ze słońca zasilany i po prostu będzie takim domem bez rachunków, nie? I no oczywiście wtedy nikt w to nie wierzył, no bo dziecko, co tam dziecko może wiedzieć, nie? Natomiast tutaj taka sytuacja, że mówię, ja jestem osobą, która zawsze dąży do osiągnięcia celu i po prostu staram się realizować swoje pasje, swoje jakieś tam marzenia. Natomiast no, ktoś może powiedzieć tak, no i właśnie skąd tam te pieniądze i tak dalej. No, słuchajcie, ja po skończeniu liceum poszedłem na takie studium pomaturalne, dwuletnie, teleinformatyczne. I to był początek tak naprawdę mojej działalności w biznesie już, tak? Takiej faktycznej. Także no ja 25 lat działam na rynku i prowadzę działalność, ale zaczynałem faktycznie wcześniej. Natomiast no, nigdy nie patrzyłem na to wszystko w taki sposób, że bo tamten to ma więcej ode mnie, ma lepiej, to nie wiem, zaraz trzeba zrobić, żeby on nie miał albo coś. Nie. Jak coś mi się u kogoś podoba, coś jest fajne, to staram się co najwyżej zarobić na to pieniądze, to samo sobie wykonać, czy tak samo, czy podobnie, prawda?
Nigdy oczywiście nie zazdroszczę, zawsze staram się, że tak powiem, no tak jakby normalnie do tego wszystkiego podchodzić, prawda? Niektórzy niestety tutaj właśnie nawet w komentarzach to widać, że taką pogardę wyrażają, że to nic fajnego, nic przyjemnego. No ale mnie to tak naprawdę nie rusza, tak? Bo co tam ktoś napisze, to napisze, to jest jego sprawa tak naprawdę. Ale tak jak uważam, żeby nie odchodzić od tematu, no trzeba powoli do wszystkiego dochodzić, tak? Pieniądze z nieba nie spadają. One je się zdobywa ciężką pracą, wytrwałością, dążeniem właśnie do celu, sukcesywną właśnie tą pracą, prawda? Nie poddawaniem się, bo coś Wam czasami nie wyjdzie, to się zrażam, to nie ma sensu i tak dalej. No nie. Powoli, ale do przodu. I teraz słuchajcie, ja w 2013 roku zacząłem budowę domu i oczywiście no, w roku 15 już albo dopiero, zależy jak to na to spojrzy, prawda, bo jedni są tacy, co budują budynek w pół roku, stawiają i tak dalej, no mnie na to nie było stać, tak, także no okej, ale powoli właśnie wszystkie pieniądze, wszystko co tylko byłem w stanie zarobić gdzieś sukcesywnie w ten dom po prostu wkładałem i realizowałem właśnie tą pasję i ten cel, który sobie postanowiłem wcześniej jeszcze jako dziecko. No i co? Został położony dach i już wtedy na tym dachu zawiesiłem pierwszy panel fotowoltaiczny. Bo cały budynek, słuchajcie, od początku budowy był ustawiany na agregacie prądotwórczym. No wiadomo, agregat z silnikiem Hondy, to sobie tam pracowało, taki 4 kW, więc te pierwsze prawie 3 lata, no bo to tam powiedzmy od połowy 13 roku do prawie końca 15, no to 2,5 roku powiedzmy, to właśnie był agregat. No ale to było też bez sensu, no bo wiadomo, tam to paliwo trzeba było dowozić często i tak dalej. Jak ekipa była na budowie, no to trzeba było to paliwo dolewać, prawda, regularnie, każdego dnia, no bo się tam kończyło i agregat chodził po kilka godzin dziennie, po 8 godzin dziennie, no bo prąd był potrzebny, wiadomo. Natomiast powiem tak, no przecież to tak naprawdę ten agregat sobie chodzi, on zużywa to paliwo. Im mniejszy moc agregat, tym generalnie więcej paliwa zużywa. Tam tych kilowatogodzin było potrzebne kilka, czasami może było więcej, ale na ogół było kilka w ciągu dnia. Ja mówię tak, no przecież jeżeli ja sobie powieszę teraz taki panel fotowoltaiczny, jeden, na próbę, no to zobaczymy, co z tego wyjdzie, prawda? Ponieważ moje doświadczenie wcześniejsze w telekomunikacji wskazywało na to, bo ja robiłem różnego rodzaju siłownie, podtrzymania UPS, zasilania serwerów, prawda, awaryjne i tak dalej, więc już miałem tą wiedzę, jak to działa, jak to można zrobić. Natomiast z fotowoltaiką miałem do czynienia tyle, że wiedziałem, że ona istnieje, prawda, i nigdy wcześniej jej tak naprawdę nie robiłem samodzielnie. Ale mówię tak, powieszę sobie ten jeden panel, kupię, powieszę taki mały zestawik, to pewnie nie będzie jakoś dużo kosztowało, no i postanowiłem to zakupić, tak? I wtedy pamiętam, słuchajcie, może nie powiem Wam dokładnie, bo to było dawno, ale z tego, co ja kojarzę, to cały ten zestaw taki startowy kosztował mnie w granicach chyba 4000 zł, na tamten okres oczywiście. To był panel fotowoltaiczny bodajże 250 albo 270 watów, nie pamiętam dokładnie, bo tego panela już nie ma. Czy on gdzieś jest, ja go tam trzymam, ale bo on jest w pełni sprawny, ale oczywiście no, dzisiaj już nie funkcjonuje u mnie. Nie są to też te panele, co z tyłu widzicie, także to tam po prostu stoją jako zapasowe, bo jak wiecie, jak robimy instalację, to czasami warto mieć z danej serii zapasowe moduły, żeby gdyby coś się komuś stało, to żeby po prostu było z czego podmienić. Bo na przykład ta seria już nie jest produkowana, a wiadomo, że się dużo robiło, no to są takie zapasy. Natomiast wracając do tematu, to jest tak, że kupiłem ten panel, kupiłem sobie regulator ładowania Victronowski, bo już wtedy wiedziałem, co to jest firma Victron, czytałem o nich dużo i po prostu postanowiłem, że zrobię sobie takie zasilanie startowe na właśnie 12 V, prawda, i potem oczywiście to będę przetwarzał przy pomocy przetwornicy. Taką miałem przetwornicę kupioną, ona miała teoretycznie, słuchajcie, 4,5 kW. Nierealne oczywiście, nigdy się tego osiągnąć nie udało. Przy kilowacie już generalnie kwiczała, a przy 1,5 wymiękała całkowicie. Natomiast jakąś tam robotę robiła, tam parametry tego napięcia były w ogóle z bani, tak, i to totalnie nie chodziło. Także no, przetwornica, tu ją właśnie pewnie widzicie,
to nawet ją ostatnio testowałem, ona już chyba nawet nie działa w tej chwili, tak, z tego co pamiętam, bo coś tam się rozsypało. No ale to wiadomo, no, to są takie zabawki, które no, miały być super, hiper, bo wiadomo, bo się kupuje, Chińczyk wszystko zrobi i pięknie wygląda graficznie i tak dalej, tak, jak się potem kupuje i podłącza, to się okazuje, że parametry tych urządzeń to są no, masakryczne po prostu, prawda, i wydajność to jest może 20% tego, co powinno faktycznie być. No ale to wiadomo, tak to wygląda. Natomiast no, miałem z tych 12 V 230 V, jakoś tam budowę byłem w stanie prowadzić. Tam był sobie taki jeden akumulator Haze 120 bodajże amperogodzin, tak, i 12 V. I to wszystko z tego panela, z tego dachu, po prostu ten akumulator się ładował w ciągu dnia. No i jak było trzeba, to oczywiście na bieżąco ze słońca sobie energia leciała, plus z tego akumulatora było dobierane, więc tyle, co było potrzebne na budowę, chodziło. I ponieważ to się sprawdziło, no to stwierdziłem, że no nie ma sensu, żeby to było takie malutkie, trzeba to jakoś rozbudować. No i wiadomo, no potem poszła już jakaś większa inwestycja, ale to jak widzicie, krok po kroku. Zacząłem potem od tego, że kupiłem sobie te 3 Victrony, których używam do dzisiaj, te 3 Quattro dziesiątki. Do tego postawiłem magazyn 30 kWh właśnie na tych żelowych akumulatorach. To było krótko, bo to tam, potem go oczywiście rozbudowałem do 95 w krótkim czasie, prawda? Natomiast jakby no to chodzi o to, że też było to wszystko krok po kroku. To nie było od razu. Ja też musiałem się upewnić, że mam rację, że to będzie działało i że po prostu będę jakby mógł z tego śmiało korzystać. Także tak właśnie zrobiłem. Postawiłem ten mały magazyn, no a potem to dalej rozbudowywałem, no właśnie tak widzieliście, było przecież wiele razy na filmach, stały takie półki, prawda? Na tych półkach były te akumulatory żelowe poukładane, 36 sztuk, których dzisiaj już nie ma, już wyjechały, dzisiaj już jest Lithium PO4. No ale to właśnie chcę pokazać Wam to, że tak można, tylko nie za wszelką cenę. Nie tak, że musicie sobie na zasadzie zastaw się, a postaw się, prawda? Biorę 1 milion kredytu, nie wiadomo co jeszcze i realizuję. Nie. Małymi kroczkami. Ja zrobiłem magazyn, tak powiem, duży, teraz będzie jeszcze większy, ale to też wszystko jest zaplanowane. Ja wiem, co chcę osiągnąć, jaki jest cel. Mój dom jest spory. Mam spore potrzeby energetyczne, prawda? Więc no, auta elektryczne się muszą ładować, tak? No to wszystko wymaga, pompa ciepła i tak dalej. Natomiast szereg domów, waszych gospodarstw, no jest zdecydowanie mniejszych, prawda? Macie mniejsze potrzeby energetyczne, więc im mniejsze systemy potrzebujecie. Jak mniejsze, to i tańsze. I też, żebyście to zrozumieli, to nie jest tak, że wy musicie ode mnie coś kupować, tak? Czy ja wam muszę to instalować. Macie na rynku szereg różnych rozwiązań, tak? Macie szereg dostawców i tak dalej. Niech każdy wybierze to, co dla niego najlepsze. Ja tylko mogę z czystym sumieniem polecać pewne rzeczy, bo mam je sprawdzone, zweryfikowane i wiem, że sam z nich korzystam. Jeżeli ktoś ma do mnie zaufanie i wie, że dla mnie najważniejsza jest jakość i trwałość tych rozwiązań, ja sam z tego korzystam, więc ja się tego nie boję. Myślę, że to też w jakiś sposób uwiarygadnia i moją osobę, i całe urządzenia, które stosuję. No to właśnie też wybierze to. Jeżeli ktoś uważa inaczej, może wybrać co innego, prawda? Może wybrać coś tańszego. Oczywiście nie ma z tym problemu. Sukcesywnie pewnie i tak będzie to zmieniał, więc to po prostu będzie musiał więcej razy pieniądze wydać. Ale to jakby powoli, prawda? I to właśnie chcę wam dzisiaj przekazać, że nie starajcie się za wszelką cenę budować jakiegoś molocha. Jeżeli czegoś nie wiecie, jeżeli macie pytania, to oczywiście no po to jest ten mój kanał, żebyście te pytania zadawali, żebyście właśnie starali się dotrzeć do tego, jak co podłączyć, jak zrealizować dany cel, co musicie wziąć pod uwagę. No zawsze musicie wziąć pod uwagę to, jakie będzie zapotrzebowanie budynku na energię. Jaka będzie moc łączna wszystkich urządzeń, które mogą przynajmniej teoretycznie w jednym momencie pracować. I to jest bardzo ważna rzecz, bo wiele osób, już abstrahując od tego, że myli energię z mocą, czyli kilowaty z kilowatogodzinami, no to po prostu nie bierze wszystkiego pod uwagę. Na przykład ja się często spotykam z takimi określeniami, że no co to tamte urządzenia, przecież mój dom to tam prawie nic nie zużywa, tak? A ja potem z taką osobą rozmawiam i pytam tak, a w budynku jest alarm? No jest. A w budynku jest monitoring? No jest. A internet jest? No jest. No a jakieś pompki obiegowe do wody są? No są. Ja mówię, no to tak. Kamery, prawda, w budynku, no to powiedzmy tamte
200 watów, rejestrator i tak dalej, prawda? Pompki obiegowe, 2, 3, każda po 30 watów, no to mamy już kolejne 100 watów. Router do internetu, jakieś tam alarmy i tak dalej, drobne urządzonka, które są zawsze, jakieś czujniczki i tak dalej. No i robi się pół kilowata. No ja mówię tak, no nic nie pobiera, no to skąd te rachunki macie, nie? Ale pół kilowata przez 24 godziny, no to jest 12 kWh. No i co? Ja wiem, ktoś mówi, bo ja niewiele zużywam, tak? No, jak ktoś nie ma tych systemów albo ma ich mniej, no to oczywiście będzie mniej zużywał, ale to jakby chodzi o zsumowanie, bo potem tak, no, z każdego trzeba wyciągać. A płyta indukcyjna jest? No, jest albo będzie. Na pompa ciepła? No tak, właśnie montują. A auto elektryczne? Nie, na razie nie, chociaż może, nie? I potem się okazuje, że no, auto elektryczne to 11 kW. Płyta indukcyjna, no to tam od 3 do 7 powiedzmy, tak na ogół, bo są mniej większe. Pompa ciepła, no to tam powiedzmy te od 1,5 w lecie do 3,5-4 kW w zimie, prawda, nawet. No i potem jakiś czajnik bezprzewodowy, tak, piekarnik, zmywarka, kuchenka, pralka i tak dalej. Przychodzą święta, potrzeba jest większe zużycie energii, brakuje mocy. Ktoś mówi, no bo dobrałem sobie falowniczki, tam 12 kW łącznie, bo to mi wystarczy, albo jeszcze mi jakieś 7 kW trójfazowo. No i potem jest tak, że włącza wszystko i robi wyłączenie, w budynku brakuje prądu, no bo spadły zabezpieczenia, czy no bo za mała moc, prawda? Więc to właśnie trzeba dobrać prawidłowo do potrzeb. I teraz tutaj też warto sobie wziąć pod uwagę, żeby to z lekką górką zrobić. Czyli no nie na zasadzie takiej, że jak masz potrzeby 12 kW, to robisz 50, tak? No bo to nie ma sensu. Natomiast no jeżeli na przykład wiesz, że dzisiaj potrzebujesz 10 kW, no to może zrób sobie ten system, nie wiem, no 15, może 20 kW, prawda? Czy 18, czy coś, tak? Bo może z tyłu głowy masz jednak, że to auto elektryczne będzie. Jak nie dzisiaj, to za rok, za 2, za 3. Może będzie. Co potem chcesz wymieniać cały ten system, czy dokładać kolejne falowniki za kilkadziesiąt tysięcy? No nie ma to sensu. Więc po prostu to jest ważne, żeby to zaplanować, żeby to przewidzieć, żeby dopasować wszystko do potrzeb, tak faktycznie jak to będzie wyglądało. No i jeżeli to dobrze zrobicie i dobrze to zaplanujecie, to Wam zaprocentuje. Dobre akumulatory, dobrej klasy. Ja się nie upieram znowu, że tam wszyscy muszą mieć Pylonteka i tak dalej, prawda? Możecie dowolnie kupić, tych producentów jest cała masa. Natomiast no, jest pewna jakość i są pewne rekomendacje. Tak jak ja wszedłem w Victrona, w SolarEdge'a i w Pylonteka, to są te rozwiązania premium. To super działa, prawda? Natomiast no, jeżeli ktoś uważa inaczej, jeżeli ktoś chce coś zrobić taniej, to jak najbardziej ja nie mam z tym problemu. Jeżeli ktoś nawet robi DIY, jeżeli ktoś bawi się w ten sposób, jak najbardziej róbcie. To chodzi tylko o to, że jak już to sami robicie i sami składacie, to róbcie to rozsądnie, mądrze. Nie róbcie tego na pałę, na byle było i tak dalej. Róbcie to na dobrych komponentach, na dobrej jakości komponentach. Bo później jest tak, że Wy coś zrobicie tanio, a potem jest 100 pytań dlaczego to nie działa, a jak to połączyć, a dlaczego to się nie da skonfigurować, a dlaczego mi to działa niestabilnie, a tu się rozjeżdża, a tu... Bez przerwy. Więc na to po prostu uczulam, bo to w Waszym interesie leży, tak? I teraz co? To wszystko jakbyśmy zebrali razem tak do kupy, tak? Mówiąc kolokwialnie, to zobaczcie, co w tym wszystkim jest najistotniejsze. Mental. Właśnie to podejście mentalne do wszystkiego. Tak naprawdę jesteście od urodzenia kształtowani w taki sposób, że no co, przedszkole, szkoła, tak, uczyć, żeby pracować na etacie, 40 lat pracować na etacie, potem iść na emeryturę, tam pożyć 2 lata i skończyć, tak? Tak, żeby za bardzo system nie był obciążony tym, że w ogóle istniejecie. No i to jest właśnie życie i zamknięcie Was w tej bańce systemowej, którą trzeba tak przebić. Po prostu. Trzeba z niej spróbować wyjść, otworzyć się troszeczkę, działać nieszablonowo. To dopiero sprawi, że poczujecie prawdziwą wolność, wyjdziecie poza ten system, poza jego bariery takie stawiane sztywno i po prostu staniecie się w jakiś sposób niezależni, prawda? Także no troszeczkę wyjść poza te ramy, które są tak ogólnie jakoś przyjęte. Bo moim zdaniem one nie są dobre, oczywiście. Też się nie musicie ze mną zgadzać. Ale no, każdy tutaj podejmuje własne decyzje, każdy ma wybór i każdy robi jak uważa. Ja uważam, że należy wychodzić, patrzeć szerzej i zmienić myślenie. Przede wszystkim zmienić myślenie. Bo takie myślenie szablonowe
do niczego dobrego nie prowadzi. Idziesz, pracujesz na etacie całe życie, no i w sumie nic z tego nie masz, tak? Trochę wiedzy, może trochę tam może i śmiechu, i radości, i zabawy tam przy okazji jest, ale to takie wszystko jest, jak to powiedzieli w jednym sketchu, miałkie. No, właśnie. Także no, myślcie, miejcie otwartą głowę i dążcie do osiągnięcia celu. To jest naprawdę najważniejsze. I przede wszystkim uczciwie. To po prostu jest kolejna rzecz. Uczciwie, jak się tylko da. Słuchajcie, nie przedłużam, bo to taki wykład się z tego robi i też bym mógł tu mówić długo. Być może jeszcze, że tak powiem, kiedyś zrobimy taki wykład i to naprawdę będzie ze 2 godziny na ten temat. Natomiast jeżeli tutaj macie pytanie, jeżeli coś chcecie dodać do tego, to oczywiście śmiało, piszcie w komentarzach, w mailach do mnie, prawda, i tak dalej. Ja chętnie na wszystkie odpowiem. Czasami to trwa, bo ich jest naprawdę sporo. Także w ten sposób. No ale taki jest kierunek, taka jest droga. Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Ja uciekam, bo jadę za chwileczkę na dalszy montaż właśnie kolejnego magazynu. Także pewnie za jakiś tam czas zobaczycie realizację tego również, bo Wam pokażę, też to ogrywamy. Dosyć ciekawe, także, bo to układ trójfazowy z ładowaniem z jednofazowego agregatu. Także myślę, że warto. Dobra, trzymajcie się, dzięki za dzisiaj. Cześć!